Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. W dzisiejszym materiale chciałbym się skupić na tym, żeby pokazać Wam, czym się różni wykres minutowy od tikowego, dlaczego używam tikowego i jakie to daje korzyści. Natomiast też wypowiem się na temat minutowego wykresu, bo oczywiście korzystam z takiego. No i jak to pomieszać, co nie? Jak wykorzystać zarówno tikowy i minutowy, żeby dało Wam przewagę na rynku. I przede wszystkim ja korzystam z tikowego, dlatego że dla mnie lepiej widoczne jest momentum oraz setupy, jeżeli chodzi o moją strategię, tak? Natomiast jeżeli ktoś korzysta z innej strategii, to niekoniecznie może dla niego być ten wykres do ogarnięcia, ponieważ ja uczyłem się na takim wykresie od początku i dla mnie przestawienie się z kolei na minutowy to jest dość spore wyzwanie, więc tikowy mi jakby przychodzi naturalnie, ponieważ kilkanaście lat już korzystam z tego tikowego, więc jest to dla mnie łatwe. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś z Was będzie próbował przestawić się z minutowego nagle na tikowy, to może to stwarzać troszkę problemy. Teraz pokażę Wam na takiej grafice, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj jest tikowy, tutaj jest minutowy, tak? No i zobaczcie, ile w tej świeczce jednej 5-minutowej macie informacji, a zobaczcie tutaj na tikowy wykres, ile macie informacji. Tu jest przynajmniej 4 świeczki więcej, tak jak to tutaj widać. Więc docelowo daje Wam to przewagę informacyjną, bo zobaczcie, tutaj był jakiś wzrost, to była korekta i znowu wzrost, tak? A tutaj po prostu była duża świeczka M5. Więc docelowo macie po tej lewej stronie, czyli na tikowym wykrecie, macie dużo więcej informacji, jeżeli chodzi o transakcje. Przede wszystkim tikowy daje przewagę, jeżeli chodzi o wejścia, bo jeżeli byście chcieli tutaj taki wykres podłączyć sobie do wejść, to daje to Wam na pewno szybsze wejście, bo zobaczcie, można wejść tutaj już na świeczkę i nawet jakby ktoś się uparł, to postawić stop lossa tutaj. Natomiast tu, w tym przykładzie, trzeba by było wejście robić aż tutaj i stawiać stop lossa tu. Lub schodzić po prostu z interwału na jakąś M1 i szukać gdzieś tutaj wejścia wcześniej, po jakiejś ewentualnie korekcie. Natomiast tikowy daje Wam tą przewagę, że możecie od razu wejść w pozycję z dość krótkim stop lossem, bo jest to bardzo precyzyjny wykres, jeżeli chodzi o wejścia. Także to z tej różnicy tyle. Dla mnie w mojej strategii jest ważne to, żebym widział szczyty, wyraźne szczyty i dołki. Więc zobaczcie, tu jest bardzo prosty temat. Mamy wzrost, korekta, jakieś knoty, to wszystko fajnie widać na tikowym wykresie. Natomiast na minutowym już to nie jest takie proste do rozpoznania, przynajmniej dla mnie. Więc docelowo dlatego używam właśnie tikowego, żeby te wszystkie fale jakby były dla mnie bardziej widoczne. Bo zobaczcie, tutaj te fale są mega widoczne i ja widzę, jak cena dobrze balansuje od średniej EMA. Widzicie? Te wszystkie odbicia od średniej EMA, ja to widzę bardzo wyraźnie na tikowym wykresie. Głównie do tego mi służy właśnie, żeby rozpoznać ruch i momentum przede wszystkim, bo na tikowym bardzo szybko się świeczki budują. Bardziej jest to widoczne. Każda świeczka w tym przypadku u mnie, akurat teraz na wykresie, ma 1000 transakcji. Więc jeżeli 1000 transakcji następuje, nieważne czy to jest po jednym kontrakcie, czy po 50 kontraktów, ważne, że w świeczce jest 1000 transakcji. I w tych 1000, jak się skończy ten 1000 transakcji, no to świeczka się rysuje. Jeżeli jest duży wolumen, jeżeli jest wymiana na rynku bardzo szybka, to te świeczki będą się tak bardzo szybko rysować w górę. One dosłownie mogą się pojawić, na przykład ich może się pojawić 20 w ciągu minuty, a na minutówce pojawi Wam się ta jedna świeczka tylko. Więc docelowo na minutówce będzie to na przykład taka świeczka, a na tikowym będzie tak, tu będzie jakaś korekta i tu będzie znowu tak. I to będzie ruch taki sam jak tutaj M1. Więc docelowo o to chodzi, o więcej informacji. I dla mnie się liczy właśnie to momentum.
No i oczywiście, jeżeli będziecie uczestniczyć ze mną w tej edukacji trochę dłużej, to zobaczycie moje setupy. Większość moich setupów to nie jest wszystko, co pokazuję aktualnie na YouTubie. Na Discordzie jest więcej, dlatego zapraszam na Discorda, jeżeli chcecie się troszkę więcej i szybciej, docelowo szybciej nauczyć tego, ponieważ zanim ja to wszystko powrzucam na YouTube'a i tak dalej, przygotuję, to będzie trwało. Natomiast na Discordzie jest to wszystko, praktycznie wszystko od razu podane na tacy. Więc docelowo zapraszam, jeżeli ktoś by był chętny napisać maila na bezstoplossa przez 2s @gmail.com. Po prostu napiszcie, że chcecie dostać się na Discorda i wtedy dostaniecie zaproszenie z wytycznymi, jak to zrobić. I teraz, jeżeli chodzi o setupy, to ja muszę mieć wyraźne szczyty i dołki. Bazuję, jak wiecie, na targetowaniu jakichś tam stop lossu, czyli tu są stop lossy, powiedzmy, tutaj są stop lossy. Na tych wszystkich szczytach, dołkach, pod, nad są stop lossy, tak? No i moim zadaniem jest właśnie znaleźć setup, który będzie rozgrywany na zgarnięcie którejś z strony. Czyli jeżeli mamy raz, dwa, to jak wiecie, bardzo popularnym setupem, który ja wykorzystuję, jest zgarnięcie tych stop lossów, czyli jeżeli mamy rynek w górę, mamy tutaj, albo inaczej zrobimy. Mamy tutaj jedną próbę, rynek jakąś tam korektę tworzy, wybija te stop lossy tutaj, mamy drugą próbę i ściąga stop lossy stąd, następnie dalej leci w górę. Jest to tak zwany setup pułapki. To można różnie rozgrywać, bo tak samo na shorty, jak i na longi niekoniecznie jest to tylko taki setup, natomiast chodzi o to, żeby ściągnąć stop lossy z rynku w danym kierunku. Ale żeby to wykorzystać właśnie takie szczyty, dołki, to muszą być one bardzo widoczne. I ten wykres właśnie tickowy ja sobie dopasowywuję do tego, jak to ma wyglądać. Więc jeżeli mam tu wolumen na Market Analyzerze, bo ja wykorzystuję to narzędzie, jeżeli chodzi o też dostosowanie tickowego wykresu. Jeżeli jest tu wolumen zbyt duży, przypuśćmy na S&P, ja głównie patrzę na S&P, jeżeli tu S&P jest 300 tysięcy, skoro korzystam na małym mikro S&P, korzystam z wykresu 800 ticków, no to wtedy ja sobie muszę zwiększyć zakres na przykład na 1000 albo 1500, ponieważ jest zbyt dużo informacji, ten wykres za szybko się rusza, żeby po prostu za nim nadążyć, więc te wszystkie szumy trzeba zlikwidować, zwiększając zakres ticków. I to właśnie robię na podstawie wolumenu na tym narzędziu. To narzędzie już omawiałem w poprzednich nagraniach, także wróćcie sobie, obejrzyjcie, o co chodzi z wolumenem i będziecie mieli szerszy pogląd na to właśnie, jak ja to wykorzystuję. Więc tak, mamy setupy, mamy momentum lepiej widoczne, czyli reakcje na szczytach, dołkach, tak, wszystkie te knoty, ładniejsze świeczki, jak ja to mówię. Natomiast ja jeszcze wykorzystuję to, że korzystam z Nasdaqa E-mini, tak, czyli tak zwane duże kontrakty, bo te są mikro Nasdaq, tutaj mamy duże. Ja na podstawie dużych kontraktów zabieram transakcje na mikro Nasdaqu. Natomiast to trzeba wszystko sobie dobrze poustawiać. Ale te świeczki, jak się przestawicie na tickowy, to zauważycie, że one są naprawdę dużo wyraźniejsze i jakby taki większy potencjał mają te świeczki w rozegraniu. Polecam każdemu spróbować, zobaczycie, że nie będziecie chcieli wracać na minutowy, jeżeli chodzi o wejścia w pozycję. Co innego jest analizować, ponieważ ja sam analizuję, jak wiecie, na H1, H4 i D1, ponieważ jest to większy zakres, no i trzeba mieć szerszą perspektywę na rynek, a nie tylko małe interwały. Jeżeli chodzi o średni wykres, no to korzystam czasem z tickowego, a czasem też z minutowego. Często możecie ostatnio zobaczyć, że korzystam z M5, M10 albo M15. A tickowy mam tylko do wejść. Właśnie kiedy używać tego minutowego. Moim zdaniem, jeżeli jest zbyt duży szum na wykresie, no to można używać tylko minutowych. Natomiast ja sobie wtedy, tak jak mówiłem już wcześniej, zwiększam zakresy ticków. Żeby nie korzystać z minutowego, bo na tickach jest mi wygodniej, to zwiększam sobie zakresy. Natomiast jeżeli jest zbyt duży szum, to po prostu robię coś takiego, że zwiększam sobie zakres na M10. Jeżeli świeczki są większe, jeżeli więcej się dzieje na tym wykresie, więcej informacji, zmniejszam sobie szum, po prostu zwiększając zakres minutowy tutaj na tym średnim wykresie, bo z tego wykresu głównie podejmuję decyzje, jeżeli chodzi o setupy, a z tego wykresu tickowego wchodzę w pozycję, bo jest to lepiej widoczne na wszystkie reakcje na średnich, na VWAP-a, na close poprzedniego dnia. Jak wiecie, na tym bazuję, więc docelowo to jest dla mnie wyraźniejsze. Teraz tak, jeżeli S&P jest w granicach 200 tysięcy, czyli tak zrobimy sobie 200 S&P 200K. Jeżeli mamy obrót 200K,
no to wtedy mam zakres tików na Nasdaqu, ponieważ ja robię wszystko, odnoszę do S&P jako głównego wiodącego indeksu. I teraz nawet jak na S&P mam wolumen, to na Nasdaqu sobie ustawiam względem S&P, bo sobie tak po prostu w mojej strategii tak sobie założyłem, tak sobie ustawiam, posprawdzałem to i dla mnie to działa fajnie, więc docelowo po co mam to zmieniać, nie? No to tutaj mam w granicach 1000 tików na mikro Nasdaqu. Jeżeli mam 300 000, około 300 000 to wszystko dotyczy otwarcia. Otwarcie 15:30 polskiego czasu, czyli otwarcie Ameryki. Wtedy sprawdzam sobie wartości na Market Analyzerze. Jeżeli mam 200 000, ustawiam sobie 1000 tików, a jeżeli mam 300 000 na S&P, jeżeli mam 300 000, to wtedy ustawiam sobie w granicach 1500 tików. Natomiast było coś takiego, że na COVID-zie był wolumen nawet i 500 000, to wtedy ustawiałem sobie nawet 2000 plus na MNQ. Więc docelowo musicie to sobie posprawdzać sami. Ja postaram się zaktualizować, zrobić takie tabelki, jeżeli chodzi o zakresy tikowe. Zdaję sobie sprawę z tego, że może to być na początku dla Was trochę trudne, zrozumienie tych tików i zrozumienie tego, jaką to wartość niesie za sobą ustawienie takiego wykresu. Natomiast myślę, że powinniście przynajmniej spróbować, nie? Jeżeli to nie będzie dla Was, oczywiście odrzucacie to, ale ja staram się Wam tutaj właśnie pokazać w 100% z czego korzystam i jak właśnie rozgrywam rynek. Dobra, i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o przykłady. Tutaj macie minutówkę, tutaj macie 1000 sticków. Możecie sobie zobaczyć, mniej więcej 15:30 otwarte. I zobaczcie, tutaj macie minutowy wykres, zakres minutówki. Tutaj macie zakres minutów. Widać to, nie? Zobaczcie, jest przecięcie ze średnią. To, co ja wykorzystuję. Jest przecięcie ze średnią. Tutaj? No jest. Jest przecięcie ze średnią. No jest. Tylko problem jest w tym, że ta M1 nie jest zamknięta, a ta świeczka jest już zamknięta na tikowym. Więc wchodzimy zawsze w pozycję na zamkniętej świeczce, a nie na otwartej. Jeżeli ona się jeszcze nie zamknęła, jeżeli nie zakończyła się ta świeca, no to staramy się w pozycję nie wchodzić, no bo to jest trochę bez sensu. Więc docelowo wchodzimy na właśnie pozycję, w pozycję wchodzimy wtedy, kiedy jest świeczka zamknięta. Taką przewagę nam daje wykres tikowy. Wyraźnie po tych świeczkach można zobaczyć, co tutaj się dzieje, a po tych świeczkach nie można za bardzo tego zobaczyć. Zobaczcie, tak samo tutaj jest ruch. I moim zdaniem jest to po prostu lepsze do zauważenia. Nie wiem, może nie mam racji, natomiast uważam, że tyle się na to opatrzyłem już, że jednak jest to troszkę wyraźniejsze i warto z tigowego korzystać, jeżeli chodzi o przewagę na rynku w takiej postaci, że możecie sobie wcześniej wejść w pozycję. Dobra, to jeszcze takie podsumowanie zrobimy. Pierwsza rzecz, na pewno pierwszy punkt, więcej informacji na wykresie, niesie wykres tikowy. Lepiej widoczne momentum, to też na 100%, ponieważ te świeczki się szybciej rysują i lepiej to wygląda. Ruch jest wyraźniejszy. Lepiej widoczne na pewno setupy też, jeżeli chodzi o wejścia, przynajmniej te, których ja używam, bo widzę wyraźne szczyty i dołki, tak, widzę stop lossy, widzę knoty, gdzie są wyciągane. Na pewno też, tak jak pokazywałem Wam przed chwilą na przykładzie, jeżeli chodzi o szybsze wejście w pozycję i zaoszczędzenie tych kilkunastu punktów na samym wejściu w pozycję, to na pewno też na plus. Więc myślę, że to są takie główne przewagi, jeżeli chodzi o wykres tikowy. I tak jak mówiłem, na pewno będzie Wam się trudno trochę przedstawić, ale polecam każdemu przynajmniej spróbować parę dni i też to nie będzie na pewno dzień czy 3 dni, tylko no, trzeba było z 2 tygodnie, może miesiąc na tym troszkę pohandlować, zobaczyć jak to śmiga. No i trochę się przyzwyczaić, żeby wyciągnąć wnioski, czy to jest dla Was. No i dobra, myślę, że to w tym nagraniu będzie wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, lajku jakimś, żeby ten kanał się poniósł szerzej. I pamiętajcie o Discord, wszystko znajdziecie w opisie. Także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.